Nie sądziłam, że wizyta w miejscu, które w dzieciństwie napawało mnie radością, może wywołać tak melancholijny nastrój. Odwiedziny w starym zoo w Poznaniu były podobne do snu, w którym dobrze znane nam miejsce wydaje się jakby inne. Poznańskie Stare Zoo należy do najstarszych ogrodów zoologicznych Europy. Jego początki sięgają lat 70. XIX wieku. Wiąże się z nimi niecodzienna historia. W ogrodzie restauracji mieszczącej się przy dworcu kolei stargardzko-poznańskiej zbierało się grono sympatyków gry w kręgle. W 1871 roku grupa ta postanowiła uczcić okrągłe urodziny prezesa kółka kręglarskiego w wyjątkowy sposób. Każdy miał mu ofiarować jakieś zwierzę. Wkrótce na podwórzu przydworcowej restauracji powstał mały zwierzyniec, w którym udało się zebrać m.in. kozę, owcę, miniaturową świnię, kota, królika, wiewiórkę, gęś, kurę i pawia. Menażeria tak przypadła do gustu poznaniakom, że zaczęli wzbogacać ją nowymi darami. Zwierzęta utrzymywano dzięki opłatom za wstęp i dobrowolnym datkom. W 1875 roku utworzono Stowarzyszenie Ogród Zoologiczny. W 1883 roku wszystkie kompetencje zarządu przejął Robert Jekyll, właściwy organizator ogrodu, który przyczynił się do jego rozkwitu. Zasługi Jekylla upamiętnia odsunięty w 1910 roku pomnik autorstwa berlińskiego rzeźbiarza Augusta Gaula. Na terenie Starego Zoo znajdują się też inne pomniki. Każdy z nich zdają się otaczać niezwykły urok i majestat. Lwiarnia powstała na początku XX wieku. W tych okrągłych klatkach mieszkały niegdyś wielkie koty. Szczególnie dużo emocji budziły lwy. Ich głośny ryk roznosił się po okolicy. Uczniowie pobliskiego liceum, słynnego Marcinka, uważali podobno, że ile razy lew zaryczał, decydowało o tym, który numer z dziennika szedł do odpowiedzi. Ale czym mogło być przepełnione to ryczenie króla zwierząt? Czy on i inne wielkie koty zamieszkujące stare zoo były pogodzone ze swoim losem? To skłaniające do refleksji miejsce przyciągnęło do Poznania międzynarodową ekipę filmową. Zrealizowany w 2021 roku dramat Lampart z Ankary opowiada o renomowanym tureckim zoo, któremu grozi prywatyzacja. Nie jest ona możliwa, póki zoo zamieszkuje zagrożony wyginięciem tytułowy Lampart anatolijski. Kiedy zwierzę umiera, dyrektor zoo, Fikret, postanawia ten fakt zataić i upozorować ucieczkę Lamparta. Pomaga mu w tym introwertyczna urzędniczka. Fikret to człowiek samotny i wycofany. Jest niczym zagrożony wyginięciem gatunek i to właśnie w sposób metaforyczny ukazuje film. Obecnie dawnych mieszkańców lwiarni upamiętniają piękne wizerunki. Bardzo charakterystycznym budynkiem starego zoo jest grota. W klatkach tzw. baszty aż do lat 80. XX wieku mieszkały niedźwiedzie. Myślę, że ta informacja sama w sobie jest dość przygnębiająca. Dobrze, że w tych klatkach dziś mieszka tylko historia. Nieco weselej prezentuje się los dawnych mieszkańców słoniarni, a zwłaszcza Kingi, słonicy indyjskiej. Trafiła do zoo w 1955 roku z Indochin jako 3-letnie słoniątko. Spędziła w Poznaniu 48 lat. Bardzo przywiązywała się do swoich opiekunów, choć bywała humorzasta. A teraz znów
nutka smutku. Na wybiegu dla żółwi odnajdujemy sylwetkę samotnego George'a. Takie imię nosił ostatni żółw słoniowy z wyspy Pinta. George został odnaleziony w 1972 roku. Objęto go ochroną i zamieszkał na wyspie Santa Cruz. Zmarł w 2012 roku. Sylwetka George'a służy żółwiom błotnym jako domek i schronienie. Tutaj znajdował się przed laty wybieg hipopotama. Obecnie jest to letni wybieg żółwi wodnych. Obecnie w Starym Zoo możemy podziwiać m.in. liczne zwierzęta gospodarskie, ptaki, niewielkie zwierzęta egzotyczne, a w specjalnym pawilonie zwierzęta zmiennocieplne. Filozof Arthur Schopenhauer stwierdził: jest jeden aspekt, pod którym zwierzęta przewyższają człowieka. Ich łagodne, spokojne cieszenie się chwilą obecną. Oby wszystkie zwierzęta zamieszkujące ogrody zoologiczne mogły jak najczęściej z tej umiejętności korzystać.